Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na szczecińskim Międzyodrzu, które w ostatnich latach zdecydowanie się zmienia. Zabierzemy Was na spacer po inwestycjach, które tutaj powstają, gdyż to miejsce jeszcze niedawno nie kojarzyło się w żadnym stopniu z inwestycjami, a teraz to zupełnie inna bajka. Chodźcie z nami. A za nami mamy już te budynki statki. Jak w Japonii, nie? Ale będzie San Francisco. Nie ma przejścia. Nie wiem. Pierwsza inwestycja, którą mijamy, budynek nad Odrą od J2 Construction. Budynek już stoi, kilka pięter ma, obok jeszcze dziura w ziemi, chyba powstanie drugi. Jak tak patrzę, to nawet mają ulicę, którą nazwali swoją nazwą. Ulica Zielonego Mostu, tutaj fajnie napisali. Więc dostajemy kolejną ulicę w Szczecinie. Jakbyście pytali, gdzie jest ulica Zielonego Mostu, to tutaj. Ile tutaj jest pięter? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 pięter. Czyli mamy tutaj 6 pięter z tej strony, ale ten budynek chyba też od drugiej strony trochę inaczej wygląda. Zobaczymy, czy uda nam się dojść, bo jednym z naszych planów na dzisiaj jest to, żeby trafić też nad wodę, pokazać, jak będzie wyglądał przyszły bulwar. To jest miejsce, które przyciągnie zdecydowanie więcej osób niż sam budynek. Tutaj to mieszkańcy, czy ktoś to wynajmuje, a po tamtej stronie jednak będzie dało radę się przejść. Prawdopodobnie. Może my, mieszkańcy, będziemy mogli z tego bulwaru skorzystać. No, ja mam nadzieję, że tak, no nie wyobrażam sobie inaczej. Także zobaczmy, czy da się tutaj trafić nad wodę, czy wszystko będzie zagrodzone jak tutaj. Okej, tutaj jest ta ulica i widać pana ochroniarza i miejsce nad wodą. Widać, że jeszcze zamknięte. Myślałam, że będzie otwarte już. Ale dostęp do wody wydaje się, że będzie. Jak tak patrzę do tyłu, no zdecydowanie wygląda, że da się tam przejść. No wyobrażam sobie, że tutaj postawią te więcej, jakieś małe architektury, ławeczki, jakieś miejsca właśnie do siedzenia, widać miejsce na lokale usługowe, więc fajnie, ta okolica no zyska na tym. A tak to się prezentuje w całości. I widzicie też tutaj drugi brzeg. Zdecydowanie wydaje się, że jest blisko ten drugi brzeg. A czy będzie jeszcze jakiś dodatkowy most? Tego dowiecie się w dalszej części filmu. Tutaj ciekawie to wygląda. Widzę, że na takim filarze są zrobione balkony, które tak wychodzą z tych mieszkań. A tu widać, że dookoła chyba będzie można sobie połazić. A na lewo, oprócz samego bulwaru, widoczek na bazę ratowników. Więc widać, że być może tutaj też będzie można zacumować jachtem. Ta dziura to ja nie wiem, do czego służy. Takie chyba tarasy z dachem. Przyznam, nietypowe. Wygląda jak jakieś przejście. Tutaj taki budynek chyba techniczny. Ja bardziej się śmieję z płotu, który nie wytrzymał napięcia tutaj. Ten płot nie wytrzymał napięcia i się obalił. Była ulica Zielonego Mostku, jest i kanał zielony. Z tym mostem to jest taka ciekawostka, że on musiał zostać wyremontowany, bo no, obciążenie, które tutaj po nim jeździło, było nie do wytrzymania i zaczął się rozwalać. Ale w tym momencie jest wyremontowany i te samochody ciężarowe powinny dać radę. To jest ciekawa rzecz też, że tutaj zrobili stację SKM-ki przyszłej, a pociągi już dzisiaj się zatrzymują. Oprócz samej okolicy na tym pociągu no, zyskają wszyscy, którzy tutaj dojeżdżają, czy do pracy w okolicy, czy no, nawet w celach turystycznych, bo no, to miejsce zyskuje. A kolej metropolitalna też nam się rozwija. Będzie można stąd dojechać m.in. do Stargardu. Zaczęliśmy od inwestycji J2 Construction. Teraz za nami mamy inwestycję Atal, która jest w budowie, a jeżeli spojrzycie jeszcze dalej, to zobaczycie inwestycję dewelopera Siemaszko. Słynne budynki, statki, o których już robiliśmy film, które Wam się spodobały. Ale to super wygląda, jak w Japonii, nie? Przyznam, że no bardzo miejski fragment się zrobił w tym miejscu już teraz, a co dopiero będzie, jak skończą budynki. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, jak śpiewali pewni słynni bracia, a za nami mamy już te budynki statki, które no, od tej strony są te pokrzywione. Zobacz na tą krzywiznę. Od przodu one są takie proste, wydają się jak takie całkowite statki, no a w tym momencie no nie wiem czy uznałbym to jako statek. Pytanie, gdzie jest przód zasadnicze? Ja myślę, że to jest tył, jeżeli jesteśmy od ulicy, a nie od wody. Że przód jest od wody, do której próbujemy cały czas dotrzeć. Czy nam się uda? Tego jeszcze nie wiemy. Spróbujemy. A tu macie wizualizację.
Ja widzę, że jeszcze z tyłu jest miejsce na takie 2 wysokie budynki, czyli ta przestrzeń, która tutaj jest zostawiona od ulicy do budynków, też będzie zapełniona. Więc poczekajmy, zobaczymy. Po chwili wędrówki udało się, dotarliśmy nad wodę. Za nami jest miejsce, gdzie będzie kolejny bulwar. Widać też budynki, statki. Od tej strony zdecydowanie bardziej przypominają statki. Bardzo dla mnie są podobne do tych statków, które pływają z samochodami do Szwecji, do krajów skandynawskich, czy to ze Świnoujścia, czy z Gdańska. A stojąc nad tą wodą, no to nic dziwnego, że nam się to już bardziej kojarzy ze statkami niż wcześniej od strony ulicy. No ten najwyżej jest najbardziej wysunięty. Ja bym tak myślał, czy tam się tak kołysze jak na morzu, co nie? Jak tak zawieje, tak kołysanko w te i we w te, w te i we w te. Budynki, statki zobaczone, a teraz przeniesiemy się w rejon ostatniej inwestycji w tym rejonie, która znajduje się dokładnie za nami. Chodźcie z nami. O, widzę go chyba. Mówisz o tym budynku? Tak, wygląda jak taki wielki obły statek kolejny. Czy z bliska będzie wyglądał tak samo? No to za chwilę się przekonamy. Idziemy. Idziemy. Burza piaskowa. Burza piaskowa w centrum miasta. To ten pył saharyjski, nie? Co do nas przyleciał. My tak mijamy dziesiątki autobusów na ulicy wokół nas, a jedną z ciekawostek jest to, że baza autobusów będzie przeniesiona na szczecińskie Pomorzany, a PKS Szczecin prawdopodobnie sam wybuduje tutaj budynki lub sprzeda ten teren, więc tych autobusów za jakiś czas tu nie będzie. I będzie można wtedy pomyśleć o nich ciepło. Tak odeszliśmy trochę od tych pierwszych inwestycji. No i to, co rzuca się tutaj w oczy, to taki kontrast między tymi nowymi inwestycjami, a tą częścią między Odrza, jaką pamiętamy i znamy, jeśli tutaj byliście kiedykolwiek, czyli kilka pozostawionych kamienic, które jeszcze tutaj są, i ten plac z autobusami. Generalnie takie tereny przemysłowe mi się najbardziej kojarzą z tym miejscem. Czy jakby funkcja i skojarzenie tego miejsca zmieni się w najbliższych latach? No, między innymi przekonamy się dzięki tym budynkom, które się tutaj budują. Powiem Wam, że ja byłem święcie przekonany, że to jest jeden budynek, gdzie teraz idziemy, bo w poprzednim ujęciu pewnie widzieliście, że to był taki jeden duży obły budynek, a teraz jak spojrzymy, to zobaczcie, jak to wygląda. No, to jest ileś budynków. Rzeczywiście, no. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. To jest bardzo ciekawa rzecz, że one nie przytłaczają z boku. A tutaj całe takie osiedle w sumie powstaje. Zobaczymy, czy uda nam się tam dojść bezpośrednio. A my jesteśmy na zbiegu ulicy Hejki i Spedytorskiej. Tutaj też mieści się pętla autobusowa. Nie pamiętam jakiej linii. Tutaj jest płot na końcu, to tutaj raczej nie ma przejścia. To nie wiem. Gdzieś od tamtąd może. Na razie jedziemy jak autobus po pętli dookoła, więc obiecany numer linii 76. Już Okej. widzę. Czyli 7-6. Okej, tutaj jakieś małe boisko. Ja tak tutaj? myślę, że jednak właśnie tędy spróbujemy podejść, bo stoi starsza kamienica, czyli dojście do tej kamienicy musi być. Wydaje się, że ktoś tu mieszka, więc próbujemy. Zobacz, takie huśtawki jak za dziecka jeszcze tutaj są. To jest fajna dygresja, żeby na No. tym się spróbować zabujać. Wysoka. Jak to dziecko ma usiąść na tym? Mi jest ciężko. To musisz skoczyć. Łeny. Ale drzewo potężne. Można się o nie obić. Wyglądasz jak Tarzan na przybliżeniu. Tarzan. Czy Tarzan. To jest na razie najlepsza atrakcja tutaj. Ja się chwili- wyhuśtałam, Tomek się wyhuśtał. Po chwili przerwy na pobujanie Wracamy do tematu. i wracamy pod budynki. Jesteśmy już tutaj pod budynkiem. Ładnie wyremontowanej kamienicy. Tutaj jest adres. Maklerska. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej kamienic Szczecina, Zobaczcie podlinkowany film, który jest gdzieś tutaj. także zapraszamy. Jeśli chcecie więcej tematów architektonicznych, a tutaj jesteśmy już pod budynkiem, ale niestety jest płot, ale tu jest echo. Jak tak liczę, 7 kondygnacji, 7 pięter policzyłem. No echo jest niesamowite, jak tak, nie wiem czy na filmie będzie aż tak słychać, ale no czuję się jak w jakimś prawie że kościele, mimo że to jest budynek na zewnątrz. No, czyli co, tam dźwięk wpada do środka i się odbija. Fajnie.
tutaj też widać te tarasy nad wodą, bo tam już mamy wodę i kanał. No właśnie, w temacie wody. Patrzymy teraz na ten budynek, ale za chwilę jeszcze spróbujemy podejść do miejsca, gdzie w przyszłości ma być zlokalizowany most. Tak, nowy most na tą wyspę, więc chodźcie razem z nami. Tutaj mamy szlaban i nie ma przejścia. Nie wiem, według mapy to miała być dalsza część tej ulicy. Okazuje się, że no nie, stamtąd przyszliśmy, jak się byś obróciła w tamtą stronę. Akurat pociąg jedzie, to fajnie widać. I próbujemy dojść na drugi koniec wyspy, gdzie będzie znajdował się most, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale póki co, no nie wiadomo, czy tam dojdziemy. Spróbujcie razem z nami. Tutaj jest. Stop. Tu mamy aż 2 samochody na czarnych blachach. Mamy maluszka i mamy Audicę starą. Jak to wygląda? Tak. Jakie to jest mikro wszystkie. A my idziemy wzdłuż płotu tych zakładów. Zobaczymy, czy tam może będzie przejście. Tutaj już zaczyna się trochę taka wyspa pucka. A po drugiej stronie mamy tereny działkowe. Ogólnie to też jest ciekawa rzecz, że duża część Międzyodrza zawiera w sobie tereny działkowe. Też duża część z tych wysp jest przeznaczona w pewien sposób na zalewanie kontrolowane, gdyby szła jakaś fala powodziowa czy coś tego typu. Więc no nic dziwnego, że tamte dalsze części są przeznaczone głównie pod ogródki działkowe. A my dotarliśmy nad wodę. Ale tu ładnie. Od tej strony, patrz, na kajakach płyną. W sumie na kajaku. od tej w strony dwójkę. też jest wiele ciekawych rzeczy właśnie. Ja przyznam, że te małe kanały portowe mają swój urok. O, nawet jakaś skitrana łódka jest. I sobie panowie łowią rybki. A tam po drugiej stronie są już właśnie działki. Pan na łódce nam pokazał znaczek Wiktorii przed chwilą, więc ja się cieszę. To dotarliśmy nad wodę i chyba przejścia tam nie ma. No, za nami są panowie wędkarze. Też I- można było tutaj zarzucić wędkę co najwyżej, ale jakbyśmy chcieli dojść do tamtych budynków z bliska i pokazać Wam też przyszły most, no nie da się. Musicie go sobie wyobrazić. Także dotarliśmy nad wodę, ale nie od tej strony, co byśmy chcieli. Także od strony tutaj wody można jedynie dojść do takiego fragmentu. No i widać tam tą inwestycję. Nie ma na razie za bardzo takiej drogi, którą moglibyśmy pokonać, żeby tam dotrzeć, nie? No nie ma siły. Kiedyś dotrzemy tam nowym mostem od strony Lewobrzeża Szczecina. A teraz przejdźmy do ostatnich inwestycji w tym rejonie, które znajdują się po drugiej stronie, które są w głębi. Gladiator Vibes. Ale tutaj konstrukcja, co to dźwig do wyciągania. Łódek, kajaków. No, jakby fajnie to wygląda, jakie porządne to wszystko jest. To jest właśnie ten temat tych kontrastów, co nie? Że przed chwilą odwiedzaliśmy takie nowe inwestycje, a tutaj mamy jeszcze tradycyjny pomost z dźwigiem i no przypomina to tak jak się żyło tutaj, nie wiem, 20, 30, 50 lat temu. Więc miejsce z kontrastami. Kiedy powstał niedawno. Jest łapka odbita. 13 kwietnia 24. O, i taka blaszanka. Mój tata miał taką blaszankę. Bardzo podobną. Nie do zatopienia. Łódka. A jak spojrzymy w górę z łódki w temacie kontrastów i obrócimy się w lewo, to tam znajduje się ostatnia inwestycja, do której dzisiaj dotrzemy. A tutaj mamy halę Odrę, czyli no taki obiekt, gdzie jakieś różne imprezy takie niszowe się odbywają. I ja przyznam, że ten obiekt tylko zyska na tym, jak te nowe budynki powstaną. Będzie dużo więcej osób w okolicy, które będą miały blisko na imprezę tutaj. No to jest taka imprezownia. No bo miejsce takie rzeczywiście oddalone od wszystkiego, ale no chyba cieszy się powodzeniem. Ja pamiętam, lata temu tutaj nic nie było, a teraz to się tak nieźle rozrosło. Ile miejsc do siedzenia, nie? Ale tu dudni, jak się pod tym idzie. No, robi dźwięk, robi dźwięk. Wróciliśmy na Wyspę Łasztownia, byliśmy już tam, a teraz idziemy do tej ostatniej inwestycji w okolicy. Chodźcie z nami. Przyznam, malowniczo to wygląda.
Oprócz budynku, który tutaj powstaje, no jest też ten kościół, który jest w remoncie. Przyznam, ciekawe miejsce, żeby mieszkać obok zabytku. A co Wy o tym sądzicie? Chciałbym Wam powiedzieć więcej o tym budynku, ale ciężko jest to zrobić, gdyż jest cały w rusztowaniach. Powiedzcie, która z przedstawionych inwestycji najbardziej Wam się podobała? Oraz dajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć naszym okiem w Szczecinie i okolicach. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych filmach. Hej!